sneaking in and gets the right keel with the gangster slap. Raz, dwa, trzy! Cześć, tu Coach Red. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam i pokażę, jakie są rodzaje tranzycji w koszykówce 3x3. Tranzycja jest najczęstszą akcją w 3x3, a w szczególności w koszykówce młodzieżowej. Młodzi zawodnicy są bardzo ambitni i bardzo zależy im na zdobywaniu punktów, nawet kosztem stracenia kosza. Dlatego nauczyciele i trenerzy musicie mocno zwrócić uwagę przy nauczaniu i tłumaczeniu tego elementu gry. Tranzycja to przejście z akcji w obronie do akcji w ataku i odwrotnie, czyli po każdej zbiórce w obronie, przechwycie lub straconym koszu obrońca staje się atakującym. Istnieją dwa rodzaje tranzycji. Pierwszy bez używania kozła i drugi z użyciem kozła przez zawodnika. Tranzycja bez używania kozła jest znacznie szybsza i wymaga współpracy minimum dwóch zawodników. Z kolei tranzycja z kozłem, którą w młodzieżowej koszykówce można zauważyć najczęściej, nie wymaga znacznej współpracy, bo zawodnik po wyjściu w posiadanie piłki może samodzielnie wyprowadzić ją za linię 6,75 i stać się atakującym. Zarówno trenerom, jak i nauczycielom zależy, aby zaangażować jak największą liczbę zawodników podczas gry lub zajęć, bo jakby nie patrzeć, koszykówka to sport zespołowy i polega na współpracy. Każdy zaangażowany zawodnik musi być usatysfakcjonowany z włożonej pracy na rzecz drużyny czy grupy. Wróćmy jednak do elementu tranzycji. Tranzycję poprzez podanie przedstawiłem w odcinku 4. W nim pokazałem, że poprzez szybkie podanie po straconym koszu lub zbiórce w obronie do partnera ustawionego za linią 6,75 i szybkie podanie powrotne można skutecznie odpowiedzieć łatwymi punktami spod samego kosza. Jeżeli jednak podanie za linię 6,75 nie jest możliwe, bo obrońcy zareagują w odpowiednim tempie, zawodnik z piłką jest zmuszony użyć kozła, aby wyprowadzić piłkę w tranzycji. Aby rozegrać tranzycję z partnerami z drużyny, zawodnik powinien wykozować piłkę do strefy środkowej lub do strefy pomiędzy boczną a środkową. Do niego należy decyzja, czy będzie grać dalej 1 na 1, bo ma na przykład przewagę szybkości nad wyższym obrońcą, czy poda piłkę lub poczeka na partnera, aby rozegrać wspólnie grę dwójkową. Może również kozłując poczekać na ruch bez piłki pozostałych zawodników, którzy spróbują uwolnić się na pozycję do oddania rzutu lub wykonają na przykład ścięcie pod kosz. Zawsze powtarzam swoim zawodnikom, że wykreować pozycję do rzutu samodzielnej jest najłatwiej i takich akcji w meczu będzie mnóstwo przy kończącym się czasie gry na przeprowadzenie ataku. Dlatego uczcie zawodników wykorzystywania partnerów z drużyny, aby każdy mógł podejmować decyzje, które będą miały wpływ na wynik spotkania. Odpowiedzialność za wynik spotkania w koszykówce 3x3 spoczywa na wszystkich 4 zawodnikach, a kluczową umiejętnością jest wykreowanie partnera z drużyny i zdobycie łatwych punktów, wkładając to jak najmniej energii. Gry dwójkowe z piłką i bez piłki z czytaniem zachowania obrońców to podstawy koszykówki 3x3. O tym, jak można rozegrać grę dwójkową po tranzycji z kozłem lub bez, dowiecie się z kolejnych odcinków z cyklu Między blokami.